Witajcie serdecznie. Jak zwykle Janusz Dąbrowski was wita, gospodarz kanału Barwy Zdrowia na YouTube. Dla tych, którzy po raz pierwszy być może weszli, spotkali się z tą audycją. Kim jestem? Jestem autorem w tej chwili 21 książek, zajmuję się publikacjami, prelekcjami, wykładami i tak dalej. Generalnie zdrowie somatyczne, to psychiczne i tak dalej, duchowość to są moje, że tak powiem, koniki, na które wsiadam i jadę. Zajmuję się suplementacją, zajmuję się polami magnetycznymi, tym destruktorami, a jednocześnie terapeutycznymi pasmami. Zajmuję się wodą i tak dalej. To jeszcze raz powtarzam, to jest moja pasja, taka profilaktyka, szeroko pojęta profilaktyka zdrowotna. I dzisiaj na jaki temat sobie porozmawiamy? Na temat zabójcy. Zabójcy, jakim jest stres. Nie ma człowieka na świecie, który nie byłby kiedykolwiek poddany, chociażby ani razu nie był poddawany działaniu stresu, dlatego że stres dotyka miliony ludzi na całym świecie i wielu z nas nie wie, jak sobie z tym radzić. Zasada, taka bardzo prosta, teoretyczna oczywiście, jest bardzo jest banalnie prosta. Nieważne, co przeżywasz, ważne, jak przeżywasz. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze ci tam mówić, wymądrzasz się i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie wymądrzam się. Jeżeli ktoś tak sobie myśli, to niech sobie myśli. Przepraszam. Ja też podlegam różnym stresom, jak każdy z nas. Też przeżywam, mam różne bardzo trudne historie w swoim życiu. Natomiast już, chwała Bogu, nauczyłem się inaczej reagować na to. A więc dlatego, jeszcze raz powtarzam, nieważne co przeżywasz, tylko jak przeżywasz. To jest bardzo istotne. I tutaj ocenia się generalnie, że ponad 90% naszych wszystkich problemów zdrowotnych, mam na myśli przede wszystkim problemy somy ciała, ma swój związek właśnie w stresie. Dlatego stres jest pierwszym zabójcą na świecie. I teraz słuchajcie, no w świecie zwierząt, ale w świecie nas, ludzi, zazwyczaj reakcją na stres jest walka albo ucieczka. Bo kiedy dochodzi do stresu? Na przykład zwierzę zostało zaatakowane przez inne zwierzę, a więc roślinożerca przez drapieżnika. W związku z tym roślinożerca po prostu ucieka, więc my to również często uciekamy przed napastnikiem i w tym momencie ten bieg, ta ucieczka wtłacza potężną ilość adrenaliny po prostu do krwi, rozładujemy się, rozładowujemy to, ale jednocześnie jest wówczas bardzo duże nasycenie krwi tlenem, a więc jest rozszerzenie naczyń krwionośnych i bardzo silne dotlenienie. Tutaj niebagatelną rolę odgrywa, słuchajcie, tak zwany endogenny, czyli wewnątrz produkowany w organizmie tlenek azotu. Ja w swoich książkach o tym piszę. To jest bardzo ważny tak zwany wazodilatator, czyli czynnik rozszerzający nam naczynia krwionośne. I wówczas zwiększa się, jeszcze raz powtarzam, dokrwienie, ale jeżeli dokrwienie, to i dożywienie organizmu substancjami pokarmowymi, które błyskawicznie wchodzą tam, gdzie mają wejść do wnętrza komórek. Biegniemy, to nie jest tylko 10 sekund, być może to jest 10-20 minut ucieczki, może więcej, a więc organizm musi mieć zasoby energetyczne wszelkie, plus oczywiście bardzo silne dotlenienie. I tutaj następuje bardzo silne pobudzenie tak zwanego wegetatywnego układu nerwowego, ale jednocześnie on powoduje skurcz naczyń krwionośnych. Mówię o stresie. I teraz wyobraźmy sobie, kiedy się stresujemy, bo są ludzie, którzy mówią, nie, ja nie przeżywam żadnych stresów. Czyżby? Stoisz na przykład w korku, denerwujesz się, śpieszy się zwłaszcza i co się dzieje? Ręce na kierownicy, jasna cholera. Kiedy on, kurde, przede mną tam pojedzie. I zobaczcie, co się dzieje. Ręce na kierownicy zaciskamy. Dalsza sprawa. Wezwał nas szef na jakąś rozmówkę w firmie. Coś żeśmy być może sknocili, albo jemu się wydaje, że sknocili. I my mamy oczywiście w pokorze wysłuchać. Natomiast on wsiada, bo
ma nad nami przewagę. No i teraz jest pytanie takie, co wówczas, jaka jest nasza pozycja? Stoimy, musimy tego wysłuchać, wszystko w nas aż się trzęsie i się napina, napinamy się, cali się napinamy i później wracamy z tym do domu. Jeżeli dziecko jest atakowane przez swoich rówieśników, kanapka, tornister, jakieś inne rzeczy, to co się z tym dzieckiem dzieje? Ono się całe trzęsie, się napina. Teraz wyobraźmy sobie, że oglądamy w telewizji jakiś horror, jakiś ciężki film. Dzieci też emocjonalnie przeżywają, to zwróćcie uwagę na jakieś fragmenty filmu. Ja tylko tutaj zademonstruję, jestem luźny w tej chwili i nagle coś się dzieje. I nagle coś się dzieje. Spina się mięśniówka, tak? Tak samo nasz kark się tutaj bardzo mocno spina, a jeżeli się spina, no to zwróćcie uwagę, jeżeli, oczywiście z przesadą, to ja mówię o pewnym mechanizmie, były naczynia krwionośne, światło naczyń, to ta mięśniówka zaciska się na naczyniach krwionośnych i następuje zmniejszenie światła naczyń. A jeżeli następuje zmniejszenie światła naczyń, to w związku z tym zmniejsza się dokrwienie, a przecież każdy z Was wie, że krew przenosi składniki pokarmowe, odżywcze i tlen i dochodzi do powstania ubytków tlenowych, a więc po prostu za mało krwi, za mało tlenu w krwi tętniczej, za mało krwi w komórkach, czyli i w tkankach, czyli dochodzi później do tak zwanej hipoksemii. I sprawa jest załatwiona. Więc ten cały stres potwornie obciąża nasze wszystkie układy. Ja nie będę dzisiaj mówił o tym, jakie skutki to powoduje w poszczególnych układach. Możecie się tylko domyśleć, zresztą piszę właśnie w tej mojej pozycji, która tutaj jest wyeksponowana, ale w każdym razie pod wpływem silnych stanów emocjonalnych dochodzi do tak zwanej ich somatyzacji, czyli somatyzacja stanów emocjonalnych. Te stany emocjonalne bardzo silne, oddziałują na naszą somę, na nasze ciała i dochodzi do powolnej destrukcji organizmu, to wsiada. Stres, przede wszystkim udowodniono ścisły związek między stresem a nowotworami, chorobami tarczycy, chorobami skóry, migrenami i wielu innymi chorobami. I jeżeli już oglądaliście te moje audycje, gdzie ja mówiłem między innymi o kilkudziesięciu chorobach, o hypoadrenii, 70 chorób w ogóle spowodowanych tak zwaną hypoadrenią, czyli wyczerpaniem nerek, ale pytanie, co wyczerpało nerki? No więc stres, który potężnie zakwasza organizm. No i znowu Dąbrowski wchodzi na tego swojego konika, galopuje na zakwaszenie. Tak, zakwaszenie, oczywiste, bo stres potwornie zakwasza organizm. Na co nie wyobrażacie, jak silnie. Ja to wszystko wypraktykowałem, bo nie mógłbym wam niczego nowego powiedzieć, gdybym na sobie tego wszystkiego nie przeżył. To nie jest tylko teoria, to jest moja po prostu praktyka życiowa. A więc stres powoduje zmiany we wszystkich naszych układach. Układ nerwowy, układ pokarmowy, układ krążenia, układ enzymatyczny, układ hormonalny, układ moczowo-płciowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko sprawia, że organizm po prostu pomału ulega ruinie zwyczajnej, destrukcji. Przez pewien czas się broni, ale później po prostu nec Hercules contra plures, czyli i Herkules nie poradzi przeciwko wielu. Takie typowe objawy stresu bardzo silnego to są przede wszystkim bóle głowy. Ja miałem nieraz przypadki, gdzie po skończonych na przykład wykładach robiłem takie, uczestniczyłem w dwudniowych szkoleniach swego czasu, teraz mniej, ale też jeżdżę, jeszcze w całej Polsce, więc załóżmy od godziny 9:30 do 16:30 miałem ciurkiem wykłady z godzinną przerwą obiadową. Jak już skończyłem nieraz, to wychodziłem sobie po prostu przed hotel, żeby chwilkę odpocząć, odstresować się, bo to jest potężne jednak napięcie, prowadzenie wykładów. No i na przykład wychodzi jakaś dziewczyna, siada w kucki, chwyta się za głowę, podchodzę do niej, pytam, co się dzieje. Janusz, boli mi strasznie głowa. Boże, jak mi boli głowa. No więc dobrze, ja dotykam jej pleców, patrzę, mówię, Boże, ty masz, dobra, znaczy na razie nic nie mówię, mówię, słuchaj, czy
korzysta z jakichś masaży? No tam korzystam i tak dalej. Co mówi masażysta na temat twoich pleców? Że mam kamienie w plecach. No właśnie, bo dochodzi najpierw tutaj do spiętrzenia, słuchajcie, napięć bardzo silnych, napinają się te mięśnie kapturowe i w związku z tym dochodzi do zmniejszenia w efekcie, zmniejszenia światła naczyń krwionośnych. Tu są przez naczynia krwionośne zasilające mózg. No i w tym momencie, jeżeli jest niedotlenienie, to jest ból. W tym momencie ból głowy. Ale wszelki ból, niemieccy lekarze, niemieccy naukowcy nauczyli mnie, że każdy ból to jest krzyk komórki za tlenem. A wtedy, kiedy jest zakwaszenie, wtedy jest zakwaszenie. Kiedy jest zakwaszenie, to też organizm się broni, właśnie ten zacisk tej mięśniówki i tak dalej. To wszystko jest powiązane. Jest niedokrwienie, niedotlenienie, niedożywienie i zaczynają być, słuchajcie, po prostu problemy. Oczywiście tych źródeł stresu jest cała masa, ale takie 3 podstawowe źródła to jest nasza praca, nasza rodzina, i nasz styl życia, włącznie z odżywianiem, włącznie z tym brakiem ruchu, włącznie z przesiadywaniem przy komputerze, przy telewizorze, włącznie z nieumiejętnością radzenia, znaczy dogadywania się gdzieś z otoczeniem i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dodamy do tego oczywiście alkohol, kawę, papierosy, takie inne historie, no to dochodzi do zrujnowania pomału organizmu. Czy jesteśmy bezradni? Absolutnie nie. Inaczej nie byłoby sensu robienia tych wszystkich audycji, dlatego że do problemu stresu trzeba podchodzić, słuchajcie, w sposób kompleksowy. A więc dlaczego kompleksowy? W jaki sposób to należy rozumieć? Po prostu trzeba pracować nad sobą. Po pierwsze, trzeba zacząć dożywiać organizm w odpowiedni sposób, żeby neutralizować skutki stresu, a więc zakwaszenie organizmu. I dlaczego nieraz mówimy, zwróćcie uwagę na naprawdę, na wielką mądrość w niektórych powiedzeniach. Stary, weź ty odkwaś ten swój mózg. Ktoś jest zdenerwowany, a ten drugi, do którego ten pierwszy jest ten zdenerwowany, czyli zestresowany, czyli zakwaszony, coś tam mówi, no i ten drugi mówi, stary, ty weź odkwaś mózg. Albo inaczej, inne powiedzenie. Co to wyglądasz, jakby się octu napił? Coś taki kwaśny. Słuchajcie, podświadomość nam podpowiada, o co chodzi, z czym mamy problemy. A więc trzeba dożywić organizm, trzeba go oczyścić. Inaczej będziemy myśleć. Druga sprawa, jeżeli to zaczynamy robić, a w zasadzie równolegle pracujemy nad własną psychiką. Może trzeba jakąś terapię. No, to ja mam płacić do jakiegoś terapeuty. Nie, weź jakąś fajną książkę. Obejrzyj komedię, głupią komedię. Zajrzyj, znajdź na YouTubie na przykład jakieś stare komedie z Flipem i Flapem. Młodzi ludzie być może nawet nie wiedzą, kto to był Flip i Flap. Albo Bracia Marx, Kacza Zupa był taki film, czy jakieś inne filmy, jakieś najgłupsze komedie, gdzie trzeba to wszystko wyśmiać, bo jeżeli wyśmiejemy się, to śmiech to zdrowie, znowu powiedzenie. Rozluźniamy, eliminujemy ten stres, bo się śmiejemy, a jednocześnie trzęsą nam się tutaj jelitka. Jednocześnie to jest masaż dla mięśni brzucha, poprzez mięśnie brzucha i dla całego układu trzewnego to jest masaż, czyli masaż trzewny. I wracamy po prostu, rozluźniamy się. To jest jeden z rodzajów relaksacji. I oczywiście, słuchajcie, na temat tego, jak sobie radzić ze stresem, to myślę, że sobie nagramy jeszcze jeden odcinek. A na dzisiaj to będzie wszystko. Życzę Wam, żebyście nauczyli się lub uczyli się ciągle, jak radzić sobie ze stresem. Powtarzam, nieważne co przeżywasz, ważne jak przeżywasz. Ale może w następnym odcinku na ten temat powiemy sobie i nawet trochę pójdę po bandzie, bo czasami lubię iść po bandzie, czasami z ludźmi rozmawiam, bo ktoś coś przeżywa, więc ja mu rozbijam ten stan błyskawicznie, trochę w śmiech obracam. No i tylko tyle, no trzeba się śmiać z siebie, z innych czasami. Nie to, żeby kogoś bolało. Śmiech nie może być raniący, to może być śmiech bardzo ciepły, sympatyczny. Tego Wam życzę. Wszystkiego najlepszego na dzisiaj i na każdy dzień Waszego życia. Papatki.